jestem Karol, witam Was na kanale Unbridled Buffalo, gdzie znajdziecie mnóstwo filmów związanych z koreańską popkulturą, a także vlogi z Korei, ale w tym filmiku postaram się Wam wyjaśnić, o co chodzi w teledysku do Kill This Love Blackpink. K-popowe teledyski potrafią skrywać w sobie wiele symboli, ukrytych znaczeń czy odniesień do psychologii, filozofii albo mitologii i wiadomo, że najbardziej teoretyzowane teledyski należą do BTS, ale nie tylko ta grupa lubi nieść ze sobą głębokie przesłania, bo to samo można powiedzieć o Sunmi, o EXO, Stray Kids, GOT7, VIXX czy właśnie Blackpink. Teledyski Blackpink od samego początku skrywały w sobie symbole, ale Kill This Love zawiera w sobie historię zepsutej miłości, złamanego serca, wiele metafor, a nawet odniesień do mitologii i to zostało bardzo wyraźnie zobrazowane przez członkinie w tym MV. Zacznijmy więc od początku. Jennie w wywiadzie powiedziała, że Kill This Love to piosenka o zabijaniu toksycznej miłości, która nas rani, czyni słabymi i wrażliwymi oraz o znalezieniu tego, co sprawia, że czujemy się pewni siebie, że czujemy się komfortowo w tej miłości. I z tą myślą możemy przyjrzeć się temu teledyskowi, szczególnie, że jestem pewna, że jest mnóstwo symboli i rzeczy, których nie zauważyliście. Teledysk rozpoczyna scena, w której widzimy organy oraz trąbki. Organy to instrumenty najczęściej widziane w kościołach, więc od razu można uznać, że ta miłość była dla dziewczyn czymś w rodzaju religii, a głos, który słyszały wewnątrz siebie, można porównać do głosu Boga. Oczywiście chodzi tutaj o głos serca, ale z biegiem czasu zobaczymy, że rozsądek jednak weźmie górę. Ciekawostką jest, że na trąbkach zawieszone są czarno-różowe chorągwie lub szarfy, co jest odniesieniem do nazwy grupy Blackpink, która z kolei nawiązuje do charakterystyki i ogólnego pojęcia o tych dwóch kolorach. Według YG Entertainment, czyli wytwórni, do której należą dziewczyny, nazwa grupy ma zaprzeczać powszechnemu postrzeganiu koloru różowego. Różowy jest zazwyczaj używany do obrazowania piękna, a zestawienie czerni i różu ma stwierdzać, że piękno to nie wszystko, a dziewczyny mają także ogromny talent. Jennie w swojej partii ukazana jest w białej sukni z piór, co nawiązuje do łabędzi, na których siedzi. Diadem na jej głowie za to przedstawia skrzydła i tutaj od razu możemy odnieść się do symboliki łabędzi, ponieważ łabędź jest symbolem miłości, ale jest także ptakiem kojarzonym z Afrodytą, czyli grecką boginią piękna, namiętności i miłości. Jennie także będzie symbolizować Afrodytę, jest to pierwsze nawiązanie do mitologii greckiej w tym teledysku, a potwierdzeniem na to będą najróżniejsze obrazy i rzeźby przedstawiające Afrodytę właśnie z łabędziami. Nawet jeżeli sam łabędź symbolizuje piękno, to biały łabędź będzie symbolem czystości, piękna, światła, wdzięku, szlachetności, mądrości i doskonałości. Za to czarny łabędź symbolizuje coś unikatowego i rzadkiego, ale nie jest to jedyne znaczenie, jakie istnieje. Białe łabędzie ze względu na swój kolor upierzenia stały się symbolem niewinności i wiedzy, a ich czarne bliźniaczki symbolizowały siły nieczyste oraz ukryte żądze, czyli ich zupełne przeciwieństwo. Można tutaj nawiązać do filmu Czarny łabędź, będącego psychologicznym thrillerem ukazującym dwie strony życia i osobowości. Pierwszą, niewinną, wręcz dziewiczą, pełną iluzji, symbolizowaną przez białego łabędzia, oraz tę, w której główna bohaterka próbuje odnaleźć samą siebie, odkrywa swoje drugie ja i żądzę, którą ją targają. Oczywiście ta strona jest symbolizowana przez czarnego łabędzia. Warto będzie również zacytować recenzję czarnego łabędzia Magdaleny Kępny-Pieniążek. W czarnym łabędziu dążenie do ideału wpędza bohaterkę nie tylko w paranoidalne stany, wręcz wpycha ją na ścieżkę autodestrukcji. Co więcej, perfekcyjny taniec nie jest dla Niny sposobem autoekspresji. Dziewczyna nie chce za jego pomocą wyrażać siebie, wręcz przeciwnie. Precyzja baletu jest jej najwyraźniej potrzebna do tego, by trzymać w ryzach to, co skrywane gdzieś w głębi. Nieuświadomione, niechciane, przerażające. Ten cytat będzie idealnie pasował do Kill This Love oraz do historii, którą dziewczyny z Blackpink próbują nam przekazać. Do tej pory żyły w iluzji, dążyły do ideału ze swoją miłością, nie widząc zupełnie, że to uczucie prowadzi ich jedynie do wewnętrznej destrukcji, ponieważ ta miłość była toksyczna i jedynie niszczyła ich od środka. Odkrycie w sobie czarnego łabędzia będzie momentem, kiedy dziewczyny w końcu zrozumiały, że ta miłość ich niszczy, więc zanim to się stanie, one zniszczą ją i uwolnią uczucia, które do tej pory skrywały. Podczas początkowej partii Jennie widzimy to, o czym wspomniałam chwilę temu, czyli jest ona białym łabędziem, żyjącym w idealnym świecie, w idealnej w jej mniemaniu miłości. Jednak zgodnie z tekstem, który mówi, że zawsze po słodkim powitaniu musi być też gorzkie pożegnanie, Jennie zaczyna zdawać sobie sprawę z niszczącej siły tej toksycznej miłości i uwalnia w końcu swoje żądze i uczucia, czyli zamienia się w czarnego łabędzia.
Symbolem tego będzie także serce, które Jennie trzyma w dłoni. Nie jest ono całe czerwone, tylko ma czarne wstawki, zupełnie jakby było czymś zainfekowane i Jennie też w pewnym momencie przełamuje je na pół. Kolejna scena należy do Lisy i także zawiera w sobie mnóstwo symboli, a nawet nawiązań do tego, jak destrukcyjna potrafi być miłość i że trzeba być pierwszym w tym niszczącym wyścigu, ale także pokazuje, jak słodkie i złudne potrafi być to uczucie. Drzwi się otwierają, Lisa wychodzi z miejsca, nad którym widnieje neon z napisem Heaven, czyli niebo. Oznacza to, że dla niej miłość była czymś tak cudownym jak niebo, wręcz rajem. I Lisa otaczają pudełka, nazwijmy to płatków, jednak ich nazwy wskazują na to, że było to słodkie uczucie. Ta miłość była słodka, ale była też słodkim zabójcą. Jedno z pudełek ma na sobie napis sweetest, ale napisane w taki sposób, że słowo test jest wyróżnione i na tym pudełku mamy także wzmiankę o tym, że produkt zawiera pierwszy składnik, czyli miłość. Lisa rozrzuca wszystkie pudełka, zdając sobie sprawę z tego, jak niszczące było to uczucie, oraz widzimy również scenę, w której jest uwięziona w drzwiach, z których wyszła na początku, co może oznaczać, że miłość może wydawać się słodka, ale jest też niebezpieczna, czyli może nas uwięzić w stanie, który wydaje nam się być rajem, a tak naprawdę zacznie niszczyć nas od środka. Każda z członkiń Blackpink w tym teledysku powinna przedstawiać postać z mitologii greckiej, jednak w przypadku Lisy nie jest to tak proste do odgadnięcia. Jej sceny nie są tak wypełnione symbolami jak sceny innych dziewczyn, dlatego można ją porównać do Hebe, czyli bogini młodości i wdzięku, ponieważ sceny Lisy przedstawiają ją właśnie w taki sposób, jako młodą i beztroską. Następna scena należy do Jisoo i członkini Blackpink jest ukazana w taki sposób, że wygląda, jakby odbijała się w czyimś oku i jeżeli prześledzimy uważnie tekst w tym momencie, to zauważymy, że nawiązuje on do płaczu oraz do bycia bezsilną w tej miłości, a wokół Jisoo pojawia się coś, co wygląda jak fale, co będzie symbolizować łzy. Co prawda jest to krótka scena, ale bardzo znacząca, ale Jisoo będzie miała takich więcej, łącznie z nawiązaniem do mitologii greckiej. Kolejna scena natomiast należy oczywiście do Rodze i już na początku widzimy szczegół, który łatwo przeoczyć, czyli napis ego na tablicy rejestracyjnej auta. Tutaj warto wspomnieć o kilku kwestiach psychoanalitycznych. Ego było określane jako ja jednostki ludzkiej, natomiast według Freuda zasadniczą rolą ego było godzenie konfliktowych żądań ze strony instynktów, sumienia oraz środowiska zewnętrznego. Natomiast według Junga ego koncentruje większość treści świadomości, jednak znaczna jego część pozostaje nieświadoma. I tutaj powinna zapalić Wam się lampka, ponieważ jest to potwierdzenie na to, że dziewczyny w swoich związkach były świadome tego, co się dzieje, próbowały pogodzić swoje instynkty i żądze sumieniem, jednak ta część, która pozostawała nieświadoma, nie pokazywała im destrukcyjnej siły tej miłości. W swojej scenie Rodze prowadzi samochód i ściga drugą Rodzę i jest to nawiązanie do dwóch stron jej osobowości, a także po raz kolejny do białego i czarnego łabędzia. W późniejszej scenie teledysku widzimy już wszystkie 4 członkinie Blackpink razem wykonujące ruch odzwierciedlający strzelanie. Za nimi leży przewrócona rzeźba, prawdopodobnie przedstawiająca Afrodytę i w powietrzu unoszą się gruzy wystrzelone przez symboliczną broń dziewczyn. Stroje członkiń Blackpink w tej scenie są inspirowane postacią Lary Croft w Tomb Raider i szczególnie outfit Jennie prawie idealnie go odzwierciedla. Scena Lisy i Jennie ukazuje kilka kolejnych symboli, jak na przykład napis Love po prawej stronie, albo krzyż na szyi Jennie, co jest nawiązaniem do tego, o czym wspominałam na początku, oraz do całego konceptu miłości jako raju. W tekście za to pojawia się stwierdzenie o byciu grzesznym, co łączy się z samym rajem. Jak wiadomo, Adam i Ewa zostali wygnani z raju po tym, jak skosztowali zakazanego owocu. Dla dziewczyn w tym wypadku tym zakazanym owocem była miłość. Skosztowały jej, ona je zniszczyła i dlatego teraz czują się grzeszne. Następna scena to po raz kolejny nawiązanie do mitologii greckiej. Rodze biegnie, trzymając w dłoni czterolistną koniczynę i śpiewa o szczęściu, które koniec końców okazało się być kłamstwem. Rodze może symbolizować boginię Tychę, czyli uosobienie przypadku, ślepego losu i szczęścia, jednak wiele osób mówi, że symbolizuje ona Gaję, czyli Matkę Ziemię. Chwilę później po raz kolejny widzimy symboliczną walkę pomiędzy czarnym a białym łabędziem. Jisoo, która ma na sobie białą suknię, jest słaba, próbuje ukryć łzy i wie, że musi skończyć z tym uczuciem, jednak mimo wszystko ucieka przed swoją drugą stroną osobowości, która już wie, do czego to wszystko doprowadzi.
Jisoo w tej scenie ukazana jest jako Artemida, bogini łowów, a także płodności oraz księżyca i śmierci, której atrybutami były łuk, strzały oraz kołczan, co idealnie pasuje, biorąc pod uwagę, że strzela ona do drugiej Jisoo z łuku, a w poprzedniej scenie była ukazana w oku, które w jakimś stopniu przypominało księżyc. Ciekawostką jest, że Artemida w żadnym stopniu nie uznawała mężczyzn za równych sobie, a ich adorację odbierała wręcz jako zniewagę. Kolejna grupowa scena z choreografią ukazuje członkinię Blackpink w pułapce, co będzie tłumaczone tak, że miłość jest pułapką, w którą nie powinniśmy dać się złapać. I w kolejnej, przedostatniej scenie pojawia się dużo graffiti i napisów takich jak Love czy Leave Us, a na kurtce Rose widzimy takie napisy jak Tomorrow, czyli jutro, oraz Arise, co oznacza powstanie lub bunt. W ostatniej scenie pojawia się orkiestra Denta i w takiej wersji widzimy też Blackpink. Tradycyjną muzyką marszowej orkiestry Dentej jest marsz wojskowy, co będzie oznaczało, że dziewczyny tym razem wcieliły się w postać żołnierzy i wypowiedziały wojnę miłości. Tę wojnę oczywiście wygrały. Po raz kolejny widzimy organy, jednak tym razem jest to nawiązanie do tego, że dziewczyny w końcu przestały słuchać głosu swojego serca, posłuchały rozsądku i pozbyły się toksycznej miłości. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o teledysk do Kill This Love Blackpink. Dziewczyny w tym MV w symboliczny, ale też bezpośredni sposób pokazały destrukcyjną moc toksycznej miłości i jak z nią wygrać, czyli po raz kolejny jest to mądra lekcja, którą możemy wyciągnąć z K-popowego teledysku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapki w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, jeżeli jesteście tutaj nowi, lub jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, i do zobaczenia w następnym filmiku.